Zapraszam Was na krótką wycieczkę po zachodnim wybrzeżu Andaluzji. Zapraszam dosłownie, to znaczy przez najbliższe 10 minut możesz okiem mojej kamery oglądać dobrej rozdzielczości tą wycieczkę, która gdzieś tam wiedzie od Roche przez Barbatę do Tarify, ale możesz też to zaproszenie potraktować w taki sposób, żeby polecieć tam na miejsce i rowerem, pieszo czy samochodem odwiedzić te miejsca. A to są bardzo piękne miejsca, nawet teraz, no bo to była wycieczka zimowa. No to rozpoczynamy. Ja tylko powiem tak z kronikarskiego obowiązku, że to była wycieczka, którą rozpocząłem w miejscowości Jerez de la Frontera, tuż koło Cadyksu, i potem poprzez miejscowość Roche, wybrzeżem oceanu, poprzez miejscowości Barbatę właśnie dojechałem sobie do Tarify. Tarifa to jest taka miejscowość, która jest na cyplu, gdzie schodzi się ocean z Morzem Śródziemnym. Tam odbyłem wycieczki wokół Tarify i potem już wracałem z powrotem właśnie znowu w kierunku na Barbatę, Roche do Jerez. I teraz spójrzcie na to, co widzimy. Te pierwszy odcinek, pierwszy pełny dzień wyjazdu był wzdłuż plaży. Ja znałem już tą trasę, dlatego że parę lat temu jechałem w tym samym kierunku, ale innym rowerem, składakiem 20-calowym i wtedy wybrałem trasę asfaltową. Teraz, mając już rower o większych kołach i lepszych oponach, pojechałem trasą trudniejszą, ale piękniejszą wzdłuż plaży. Znaczy częściowo popchnąłem ten rower, tak? Tam, gdzie te piachy były jakieś takie trudniejsze, no to ten rower przepychałem, ale tego przepychania nie było też tak dużo, więc tutaj przez kilka godzin z jednej strony cieszyłem się widokami plaży, takiej plaży dzikiej, potem wjechałem już w taką dróżkę, która prowadziła wzdłuż terenów tych plaż zagospodarowanych, gdzie spotykałem wielu surferów. I to doprowadziło mnie do miejscowości Zahora. Zahora, która kończy się w momencie, gdzie jest podjazd do parku krajobrazowego. Parku, który leży między miejscowością Zahora a Barbatę. Ładny park, taki stromy podjazd, no i potem kilkanaście minut czy pół godziny jazdy gdzieś tam grzbietem tego pagórka, gdzie jest park krajobrazowy, no i potem zjazd do miejscowości Barbatę, gdzie też jest ładna plaża. I potem przez długie kilometry od Barbatę do miejscowości Zahara de los Atunes, jeżeli dobrze wymawiam tą miejscowość, jest ścieżka rowerowa, nowa ścieżka rowerowa, bo gdy tam byłem poprzednio, to jechałem asfaltem, teraz widzę, że tam budują tą ścieżkę, ona jest w tej chwili w trasie konstrukcji. Te ścieżki rowerowe, jak widzicie, też są dość ciekawie robione, dlatego że ta długodystansowa ścieżka jest pomalowana na zielono. W wielu miejscach albo idzie kilka metrów od szosy, albo jeżeli idzie przy szosie, to takie bloki betonowe oddzielają ścieżkę rowerową od samochodów, także to daje też takie poczucie swobody i bezpieczeństwa, także widzę, że tutaj Hiszpanie w Andaluzji mocno rozbudowują infrastrukturę rowerową, także jak tutaj widzicie na filmie, kilometr po kilometrze, no, jechałem pomiędzy plażą a drogą, mając tą ścieżkę rowerową praktycznie dla siebie, dlatego że w styczniu tam mało kto przejeżdżał. Raz na jakiś czas jakichś niemieckich emerytów spotkałem, czy jakiegoś pielgrzyma, natomiast w zasadzie przez większość czasu nie widziałem żywego ducha na tej ścieżce rowerowej, no ale to też sezon specyficzny, w zasadzie nie sezon rowerowy. I potem już za miejscowością Zahara zjechałem z asfaltu, czy zjechałem ze ścieżki rowerowej na bezdroże. I tak potem parę ładnych godzin jechałem drogami, nie drogami, to były takie drogi polne, trochę było dróg trudno przejezdnych, trochę lepiej przejezdnych, ładne tereny. To co widzicie tutaj w tle, to właśnie tak to wyglądało. Przez
kilka ładnych godzin, tak, bo ja potem już wyjechałem z tych bezdroży kilkanaście kilometrów przed punktem docelowym, przed Taryfą, gdzie ten ostatni odcinek to już jechałem asfaltem. No i Taryfa to mekka surferów, dlatego że tam po prostu podobno cały rok wieje, także to jest miejsce, gdzie jest dużo osób z deskami surfingowymi, z kitesurfingami, ale też dużo emerytów brytyjskich, niemieckich, którzy po prostu korzystając z łagodnego klimatu cały rok tam mieszkają. Ja zakotwiczyłem na kempingu, gdzie jak sobie zszedłem do baru na plaży, no to w ciepły wieczór widziałem światła Tangeru, bo tutaj tak naprawdę po drugiej stronie brzegu, który niedaleko od Taryfy, Maroko, prawda? Także to takie miejsce. No i też będąc już na miejscu, zrobiłem sobie wycieczki wokół Taryfy. Tam jest też ładny park krajobrazowy. Zwiedziłem, dużo powiedziane, podjechałem pod górkę w miejscowości Fasinas, taka dość stromy podjazd, takie dość charakterystyczna też architektura andaluzyjska, takie białe domy. No i potem powrót, tak? Powrót w tym samym kierunku, ale trochę inną trasą, to znaczy z Taryfy znowu powrót w kierunku na Barbatę, Roż i potem docelowo do Jerez, ale tym razem już wybrałem inną drogę wracając, czyli jak wam pokazywałem przed chwilą te bezdroża, którymi jechałem w kierunku Taryfy, no to wracając wybrałem inną trasę, taki dość stromy podjazd, też w którymś momencie gdzieś tam w tle był widok takiej ładnej plaży Bologna i nową ścieżką rowerową dojechałem do Zahary, ale już od strony wybrzeża, także jechałem, można by powiedzieć, w to samo miejsce, z którego wyjechałem, ale inną drogą. No i potem już dalej przejazd przez Barbatę. Tym razem też z kolei w Barbatę pojechałem inaczej niż poprzednio, czyli nie główną drogą w miasteczku, tylko wzdłuż plaży. I potem znowu podjazd do parku krajobrazowego. No i potem za parkiem krajobrazowym już Zahora, Roż i powrót do Jerez de la Frontera. Ten wyjazd to był taki mój krótki wypad z racji tego, że w tamtym roku poleciałem z Polski z moim rowerem trekkingowym do Andaluzji i tam bliskie mi osoby były gotowe ten rower przechowywać. No to mam tam na miejscu rower z namiotem, sprzętem kempingowym, w związku z tym wystarczyło, że kupiłem jakiś bilet w tanich liniach lotniczych, bez dokupywania bagażu, bo wszystko co potrzebowałem to mieściło się pod fotelem w malutkim plecaczku w samolocie. No i tam po prostu sobie te kilka dni przejechałem, także to ta wersja rowerowa. Wylądowałem w Sewilli pociągiem do Jerez, ale nawet jeżeli byś tam nie miał roweru, no to lądując w Sewilli, potem można na przykład pojechać sobie pociągiem do Cadixu, zwiedzić Cadix i potem gdzieś na przykład komunikacją autobusową dojeżdżać do tych miejsc, w których byłem, tam sobie można spacerować, czy na lotnisku pożyczyć samochód, pojechać tam samochodem, także opcji podróży jest kilka różnych, znaczy ja zawsze wybieram rower, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi lubić jeździć rowerem, więc też można gdzieś tam się dostać, czy transportem publicznym, czy samochodem i po prostu sobie tam po prostu chodzić wzdłuż tych plaż, czy w tych pagórkach, parkach krajobrazowych. No to tyle, co dla was tutaj miałem jako takie podsumowanie wycieczki, bo prosiliście, żeby była wideorelacja i ta wideorelacja dla niektórych z was jest ważna, bo planujecie wyjazdy, mówicie, zobaczymy jak tam jest, zobaczymy jak to wyglądało okiem kamery Bernarda, to może tam się wybiorę, a inni nigdzie się nie wybierają, tylko mówią, chciałbym tak sobie usiąść w fotelu i dobrej jakości materiał
obejrzeć, żeby sobie wyobrazić, że mogłem tam być, bo widać to na ekranie. Także też w tym celu przez większość wyjazdu rejestrowałem moją trasę. To przygotowując dla Was ten materiał, zobaczyłem, że w sumie zarejestrowałem około 9 godzin materiału, no ale któż byłby gotów, poza mną oczywiście, oglądać te 9 godzin materiału. Także tutaj przygotowałem dla Was ten skrót, taki 10-minutowy, gdzie mam nadzieję, że oddałem klimat, ale też pozwoliłem Wam się cieszyć tą wycieczką andaluzyjską wzdłuż zachodniego wybrzeża Andaluzji. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym coś dopowiedział, czy o spraw technicznych, czy turystycznych, to oczywiście zachęcam tutaj w komentarzach. Ja tutaj na bieżąco jestem na kanale, także będę odpowiadał, będziemy sobie dyskutować też. Jeżeli będą jakieś kolejne wyjazdy, też możecie liczyć na relacje. To dziękuję serdecznie za Waszą uwagę i pogodnie pozdrawiam.